się śmiech przez każdy cień. Plaża, jezioro, muzyki, dźwięk. Dzisiaj nie martwi nas nic i nikt. Ręce do góry, niech płynie czas. Ta noc należy właśnie do nas. Hej, 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 hej. Lato tańczy z nami. Hej, hej. Śpiewaj razem z nami. Hej, hej. Niech się niesie głos. Bawmy się do rana, aż po wschód. Hej, hej. Lato tańczy z nami. Hej, hej. Gwiazdy nad głowami. Hej, hej. Każdy śpiewa dziś. To najpiękniejsza letnia noc. Kolory miasta migają w takt. Każdy dziś przyjacielem jest nam. Niech ten moment zatrzyma świat, bo takich chwil nie szkoda nam. Ręce do góry, niech płynie czas. Ta noc należy właśnie do nas. Hej, 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 hej. Lato tańczy z nami. Hej, hej. Śpiewaj razem z nami. Hej, hej. Niech się niesie głos. Bawmy się do rana, aż po wschód. Ja wołam lato. Wy krzyczycie. Ja wołam tańczmy. Wy krzyczycie. Jeszcze głośniej. Jeszcze raz. Niech usłyszy cały świat. Hej, 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 hej. Lato tańczy z nami. Hej, hej. Śpiewaj razem z nami. Hej, hej. Niech się niesie głos. Bawmy się do rana, aż po wschód. Hej, hej, hej. Lato tańczy z nami. Hej, hej. Śpiewaj razem z nami. Hej, hej. Niech się niesie głos. Bawmy się do rana, aż po wschód. No, jest błąd straszny, także powtórzę się jeszcze. Witam Państwa bardzo serdecznie. To był Pedro Ban na wstępie. Przepraszam, mikrofon znowu. Skleroza. Ale nic. Dobra, skracamy sprawę. Co dzisiaj? Trzy bloki, tak jak zazwyczaj, czyli dwie trasy. Jedna na wschód, w kierunku Brzesko-Bochnia, Tarnów i dalej na wschód i w strony wschodnie tereny Polski. Będzie to trasa omijająca strefę budowy
estakady. Nie musimy wracać się do węzła Wielickiego, do autostrady A4. Pokażemy Państwu, jak to zrobić w sposób inny, alternatywny. Państwa jest wybór wtedy. 2. Odwiedzimy pewne miejsce, bardzo fajne miejsce ze specyficznym klimatem swoim, ale z jedzeniem jakim. Jedzenie, proszę Państwa, super, zresztą odwiedzimy, zobaczycie Państwo. A przy okazji, bo tak, niektórzy z Państwa jadąc, przyjeżdżając do Wieliczki, no to jakoś sobie tam marszrutę przygotowywujecie. Nieraz jest to dalszy kierunek na południe, czyli w Tatry, miejscowości na kierunku Zakopanego i samo Zakopane, samo miasto Zakopane. Dlatego pokażemy Państwu, żeby nie wracać się powiedzmy do A4 i jechać potem, skręcić na Zakopiankę, odbić z węzła od A4, to pokażemy Państwu inną trasę, bardzo przyjemną, widokową i o dziwo bardzo spokojną, z małym ruchem, małym natężeniem. Po drodze możecie Państwo sobie odpocząć nad Zalewem Dobczyckim. To jest super sprawa. Ale nim dojedziecie do Zalewu Dobczyckiego, to dosłownie rzut beretem macie wcześniej właśnie to miejsce, o którym Państwu będę mówił. Trzecia część to już tradycyjnie będą absurdy naszego życia. Zachęcamy do dzwonienia. W opisie jest, ja jeszcze przypomnę numer telefonu. Opowiedzieć się Państwo swoje doznania i absurdy, jakie Państwa spotkały w życiu. Przypomnę, że najlepszy absurd miesiąca będzie nagradzany kwotą może nie szaleńczą, ale zawsze jakoś to jest kwota 300 zł, na tyle nas stać. Takie czasy. Może się to potem powiększyć, miejmy nadzieję. Natomiast teraz jak jest, tak jest. I tak będzie na razie. I teraz, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem złożyć życzenia wszystkim osobom, które mają dzisiaj imieniny. Czyli między innymi Jagodom, Mariom, Urbanom, Piotrom, Bożydarom, Bernardynom i Martynianom. A jakie dzisiaj święto ma, kto ma swoje święto? Proszę Państwa, dziennikarze sportowi, których pozdrawiamy, i dzisiaj jest dzień UFO, także trzeba patrzeć w niebo, może się pokażą na jakiejś imprezie, a jak ich zaprosicie, rzecz jasna. I cóż, żeby nie przedłużać, to jeszcze tylko dla wszystkich, którzy mają, proszę Państwa, dzisiaj imieniny, to takie muzyczne życzenia. Wszystkiego najlepszego dziś dla Ciebie. Niech radość w sercu zawsze gra. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech szczęście i miłość trwają wciąż. Dziś Twoje imieniny, więc śpiewamy razem. Niech spełnią się marzenia, niech uśmiech nie zgaśnie. Przyjaciele, rodzina, wszyscy życzą Ci, by każdy nowy poranek był jak najpiękniejszy dni. Wszystkiego najlepszego dziś dla Ciebie. Niech radość w sercu zawsze gra. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Niech szczęście i miłość trwają wciąż. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego.
dla Państwa wszystkich. Przede wszystkim zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Szanowni Państwo, startujemy. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od przejazdu od kopalni do A4. Zaraz to Państwo zobaczycie na swoim kanale. Sytuacja wygląda następująco. Będziemy jechać od kopalni soli, jak zwykle. I startujemy. Na początku grafika, jak to wygląda. I jedziemy. Odjeżdżamy, startujemy tutaj ze skrzyżowania. W lewo jest ulica Daniłowicza i szyb Daniłowicza. Tędy już Państwu pokazywałem, tylko w odwrotnym kierunku, jak to wygląda. Tu są te wszystkie parkingi. Jedziemy sobie w kierunku węzła Wielickiego cały czas, czyli wracamy niejako do autostrady A4. Tu jest nowy budynek sądu i prokuratury, o którym żeśmy mówili w poprzednich odcinkach. Tu jest Park and Ride, o którym mówiłem, że można podjechać ten jeden przystanek do kopalni, niekoniecznie jechać tam i szukać parkingu i wolnych miejsc. I teraz tutaj będzie rondo pierwsze. I co jest istotne? Zatrzymamy się na chwilę. Nie jedziemy drugim zjazdem, tak jak tam w strefę budowy estakady, tylko jedziemy pierwszym zjazdem, tutaj zaraz ostro w prawo, pod wiadukt i do góry. Jedziemy sobie spokojnie. Tutaj przypomnę, też mówiłem o tym poprzednio, jest stacja benzynowa, na której paliwo jest właściwie zawsze około 10 groszy tańsze niż na pozostałych stacjach, także warto tutaj podjechać. Tu jest taki market point, można wszystko sobie kupić. Tutaj jest wjazd na ten parking, który też Państwu pokazywałem. Taki bardzo duży ten parking, co tam jest. Normalnie, jak to mówiłem, że samolot można zaparkować. I z tego parkingu jest jedna stacja, dosłownie, nie wiem, pociąg 2 minuty może jedzie i potem 200 metrów do kopalni, także też opcja warta rozważenia, prawda? Dla osób zainteresowanych obiektami sakralnymi i nie tylko. Zaraz po prawej stronie będzie klasztor Franciszkanów. Tutaj Państwo macie po prawej stronie. Tu jest parking, można wstąpić, oglądać sobie, pomodlić się, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę. I jedziemy sobie dalej ulicą Piłsudskiego. Tu jest pocztowy urząd po lewej, jakby ktoś chciał wysłać kartkę. Liceum ogólnokształcące z boiskiem na dachu, fajna sprawa.
ponieważ nie było możliwości rozbudowania, to znaleziono rozwiązanie, żeby zrobić boisko na dachu i tak też jest. Tu jest następna szkoła. Jedziemy sobie spokojnie. Potem już będę skracał tą trasę, żeby Państwa nie zanudzać, bo nie na tym rzecz polega. Chcę tylko pokazać newralgiczne miejsca i rzeczy, gdzie trzeba zwrócić uwagę ewentualnie. Po lewej stronie miejsca wiecznego spoczynku, ale to chyba jeszcze wszyscy mają czas. Na razie mamy wypoczynek wakacyjny. Zbliżamy się do ronda. Proszę zauważyć, że ruch odbywa się bardzo płynnie, prawda? Właściwie takie tam minimalne przestoje, postoje, jak ktoś na pasach przechodzi albo coś. Ale żadnych takich korków, żeby były korki, no to normalnie się to bardzo płynnie idzie. I na tym rondzie zjeżdżamy drugim zjazdem. Teraz zjeżdżamy na Niepołomice, Kraków. Właściwie do tej pory, jak Państwo widzieliście, tam może kilkunastosekundowe tylko postoje były. Skręciliśmy tam poprzednio w lewo, tak jak za główną drogą, i teraz dojeżdżamy do pewnego skrzyżowania, o którym chcę Państwu powiedzieć. W prawo byłoby, to jest stara droga właśnie na Tarnów, w nim zbudowano A4. To jest stara A4. I w większości nawigacji, bo sprawdzałem, nawigacja właściwie prowadzi właśnie tą trasą. A ja poprowadzę Państwa inną. Przejeżdżamy na światłach i zmierzamy w kierunku Niepołomic. I dalej zaznaczam, że jest to bardzo płynny przejazd. Proszę bardzo. Niepołomice, Kraków w lewo. My jedziemy na Niepołomice. Jeżeli ktoś dysponuje czasem, warto odwiedzić Niepołomice. Zamek Królewski w Niepołomicach. Trak Królewski. Bardzo fajne miejsce. Proszę bardzo. Zbliżamy się, proszę Państwa, to jest kierunek na ronda, które rozprowadzają i w kierunku my będziemy zjeżdżać w kierunku Tarnowa pierwszym zjazdem, natomiast kto z Państwa będzie chciał jechać na przykład w kierunku zachodnim, to zjeżdża drugim zjazdem i potem odbija i w drugą stronę A4 na autostradę. Zjeżdżamy pierwszym zjazdem. Proszę bardzo, kierunek Rzeszów. I proszę zobaczyć, że naprawdę jest. Nie staliśmy prawie, właściwie tam parosekundowe były te postoje. Na światłach chyba było najdłuższe, bo chyba kilkanaście sekund. No ale umówmy się, co to jest. I co zyskujemy i co Państwu tak podpowiadam, żebyście Państwo rozważyli. No przede wszystkim to, że w sumie ja tu skróciłem tą trasę. Mamy 12 minut, 13 jazdy. Jeżeli jest korek na
estakadzie, na budowie estakady, to już na tym korku musicie sprawdzić z kilka do kilkunastu minut. W niektórych momentach dnia, w przedziale niektórych godzin, ten czas się może wydłużyć nawet do 30 minut i więcej. W godzinach szczytu, w samym korku. No przyjmijmy, że to jest tak, żeby być uczciwym. Powiedzmy, stoicie w korku 6 minut. Zakładam. Jedziecie dalej do A4, czyli musicie ten dystans pokonać na pewno więcej niż 10 minut. Macie światła po drodze. I przy zjeździe na A4, na węźle wielickim, jadąc w kierunku Rzeszowa, no musicie jeszcze ten dystans, do którego myśmy tam dojechali do zjazdu tą trasą, którą proponowałem, też możecie sobie to odtworzyć na grafice, też musicie dojechać do tego miejsca. Tutaj jest 12-13 minut. Jedzie się komfortowo w sumie, bo i droga jest bardzo dobra i tak jak jeszcze raz zaznaczę, nie ma żadnych przestojów i tym podobne. Także dajemy Państwu to pod rozwagę. Do Państwa należy wybór, Szanowni Państwo. Przypomnę numer telefonu i przejdziemy do kolejnego punktu. Zapraszamy Państwa do kontaktu i telefonicznego, i mailowego. Podpowiadajcie nam swoje jakieś rozwiązania, spostrzeżenia i tym podobne. My będziemy z tego korzystać i będziemy polecać innym. Druga część. Szanowni Państwo, z cyklu, który prowadzimy, czyli miejsca godne polecenia w Wieliczce i okolicy, tak jak mówiłem, dla osób jadących, i też pokażemy zaraz tą trasę najpierw, a potem będziemy się zbliżać do tego miejsca i opowiemy Państwu o tym. Czyli jedziemy teraz drugą trasą. Dla osób, które z Wieliczki chcą jechać w kierunku Zakopanego. Nie będziemy się wracać na Kraków, pojedziemy inną drogą. Tym razem wystartujemy również spod kopalni, ale troszkę wyżej, już spod samego szybu Daniełowicza i będziemy jechać na południe, tak żebyście, też skrócę tą trasę, bo ona jest troszeczkę dłuższa, żebyście Państwo mogli zobaczyć to dokładnie. Już włączamy film. I jedziemy w stronę Myślenic. Pojedziemy sobie na grafice, Państwu pokażę, jak to będzie wyglądać. Wieliczka, kopalnia soli, Koźmice i tak dalej, Jankówka, tutaj piękne widoki są. I przyjeżdżamy gdzie? No przyjeżdżamy, proszę Państwa, do tego miejsca, które będziemy Państwu polecać. I proszę zobaczyć tutaj dokładnie, tu się zaczyna Zalew Dobczycki. No czyż nie zachęcająco to wygląda, żeby nad wodą sobie troszkę posiedzieć? No chyba tak, prawda? No to jedziemy już i będziemy oglądać, co się dzieje. Startujemy też z tego skrzyżowania, z którego na poprzednim filmie. Jedziemy powyżej kopalni, skręcamy w prawo. Skracam, bo Państwo już znacie z poprzednich live'ów te tereny. Jedziemy teraz, Szanowni Państwo, jedziemy, proszę Państwa, w tej chwili ulicą, o której mogę powiedzieć tyle, że bardzo dużo osób narodowości żydowskiej tutaj zamieszkiwało
tutaj tych domach. Także taka ciekawostka. Tam żeśmy jeździli troszeczkę tak po krętych tej droga była dość kręta. Dojeżdżamy do pierwszego skrzyżowania i skręcamy, proszę Państwa, w lewo na Myślenicę. Jedziemy śmiało na Myślenicę dalej. Tu jest po prawej też klasztor żeński. Jedziemy sobie spokojnie do następnego skrzyżowania. Zieleni dużo, fajnie się jedzie. No. Tu jest troszkę kręta ta droga, no ale wiecie Państwo, to też ma swoje uroki i warto nieraz. Tu jeszcze jest okazja zatankować po prawej stronie. Zwalniamy przed skrzyżowaniem, spokojniutko. Przytrzymamy troszeczkę tutaj na tym skrzyżowaniu. Normalnie powinniśmy jechać na dół, ale przestrzegam i przed jedną rzeczą, mianowicie trwają roboty drogowe tam dalej, jest objazd, nie ma takiego płynnego ruchu, więc dlatego my sobie skręcimy tutaj w lewo. I pojedziemy niejako grzbietem tego wzgórza. Dojechaliśmy do skrzyżowania, na którym skręcamy w prawo, na Dobczycę, właśnie tam w kierunku Zalewu Dobczyckiego. Można nazwać też, mówią niektórzy, Jezioro Dobczyckie. I jedziemy sobie dalej przez malownicze wioski. Naprawdę super to wygląda. Proszę zobaczyć, jakie widoki. No i znowu wspomnę o drodze, że droga jest, jeśli chodzi o płynność jazdy, tak jak Państwo widzicie, praktycznie nie ma tutaj stania. Ruch jest płynny, nic się nie dzieje takiego. Droga jest równiutka. Tutaj skręcamy taki ostry zakręt w prawo już. Dalej. Jankówka. Proszę zobaczyć, jakie widoki tam dalej, jak jest pogoda. To już nawet Tatry widać nieraz. Skracam ten przejazd, żeby nie było wydłużania, bo nie na tym rzecz polega. Jedziemy sobie śmiało dalej. Do tego miejsca, o którym Państwu będziemy opowiadać, jechaliśmy spod kopalni. O, proszę, jak tam pięknie na horyzoncie jest. Jechaliśmy spod kopalni 23 chyba minuty. I jadąc sobie spokojniutko, bez nerwów, zgodnie z przepisami 50. Tutaj będą ciekawe zakręty fajne. Takie dość trzeba zwolnić, bo jest ostro. Po lewej kościół. Bardzo fajna trasa. 23 minuty jechaliśmy. To jest, no, czy to jest długo? No nie jest długo, zwłaszcza, że tak jak mówię, malowniczo, ale zaraz Państwu pokażemy i omówimy, co zyskujemy przez tą drogę. Jadąc tą trasą, Państwo też sobie wybierzecie, którą alternatywę będziecie chcieli zastosować w czasie swojej podróży. Bo my możemy Państwu prezentować, a Państwo powiecie, a guzik tam, my mamy swoje pomysły autorskie i tak będziemy też robić.
wybór należy zawsze do Państwa, prawda? My tylko podsuwamy myśli. Zbliżamy się do ronda i tu jest tak. Kasina Mała i jak widać tutaj w prawo będą Myślenice Dobrczyce. I my właśnie pierwszym zjazdem sobie zjedziemy na tym rondzie. Tutaj troszkę nas przytrzyma, ale to żaden problem. W tej chwili jest taki dość, godzina jest 15 prawie, za 2 minuty. Proszę zauważyć, to jest w sumie wtedy, to już się zaczynają godziny praktycznie takiego szczytu, nie? A i tak nie ma tutaj dramatu żadnego, prawda? Jak oceniacie? I zjeżdżamy pierwszym zjazdem. Zjeżdżamy pierwszym zjazdem i będziemy jechać praktycznie taką jak autostrada Słońca, prościusieńką Myślenicę Dobrczyce. Proszę bardzo. Dlatego tutaj skrócę ten fragment. Dobrczyce się zaczynają i zbliżamy się do drugiego, kolejnego ronda, na którym tutaj się zatrzymamy. Drugi zjazd prowadzi do Myślenic. Jeżeli byście Państwo chcieli jechać prosto do Myślenic, skręcacie na drugim zjeździe, zjeżdżacie z ronda. Natomiast my, bo zgłodnieliśmy troszkę, pojedziemy sobie usiąść i coś zjeść. O, tu widać Myślenicę, prawda? A my sobie dalej, jeszcze dalej. Do centrum Dobrczyc, proszę, jedziemy. Tu też jest kawałek dość pokaźny, prościutkiej drogi, ale coś też Państwu za chwilę pokażę. Tu jest rzeka Raba, bardzo popularna, bo i z Wieliczki jadą nad Rabę, i z okolic jadą nad Rabę, żeby trochę nogi zamoczyć. I naprawdę jest super sprawa, można nad tą Rabą sobie też znaleźć miejsce. Wędkarze, dobra sprawa. Przejeżdżamy przez most na Rabie i będziemy wjeżdżać do centrum Dobrczyc. Bardzo fajna mieścina, super. Kiedyś tutaj byliśmy, to lody w centrum są koło kościoła, bardzo dobre, takie rzemieślnicze, smaczne, też są znane. I tutaj ostrożnie zbliżamy się już do ulicy Jagiellońskiej, kościół jest po prawej, te lody są troszkę dalej, też po prawej, natomiast za chwilę będziemy skręcać w ulicę w lewo. Jeszcze trochę. Będziemy czyściutko. Wszędzie tam, gdzie ten wóz jest, będziemy skręcać. Te lody są tam po prawej stronie. Teraz pokazuję myszką. Tam troszkę dalej. Także warto na ochłody sobie tam wstąpić na te lody. Tu skręcamy. I tu też niedaleko będzie. Proszę. OK. Miejsce, proszę Państwa, do którego Państwa chcę zabrać, nazywa się Garaż Burger. Skręcamy tutaj w prawo, żeby nie przejechać, tak. I to miejsce jest tutaj, jak te drzewa są. My sobie gdzieś zaparkujemy, tutaj zaraz znajdziemy miejsce. Staniemy sobie tu i poszukamy miejsca i stajemy. To trzeba będzie tutaj, gdzie myszką pokazuje w lewo, przejść kawałek i
to będzie to miejsce. Dlaczego akurat to? Ano prosta sprawa. Młodzi ludzie zaczęli działać w tym temacie 4 lata temu, z tego co się dowiedziałem. Bardzo ciężkie były początki, te 2 lata. Naprawdę ciężko było, wcale się nie dziwię, bo każdy biznes jest ciężki na początku, a gastronomia jest tutaj jednym z tych, działów, które naprawdę wymagają wyrzeczeń i to jest praktycznie niesamowicie ciężka sprawa. Dlaczego akurat to miejsce? Państwo sobie to wykombinowali, że zrobią sobie przy domowych tam, bo to jest garaż. Się nazywa garaż, burger i pizza. Ale co jest istotne? Jako jedyni z niewielu mają prawdziwe kraftowe mięso. Co to oznacza? Że zakupują w ubojniach mięso. Oni to wszystko obrabiają u siebie, czyli wycinają wszystkie takie te, nieraz to inni to się nad tym nie zastanawiają, tylko mielą wszystko, pierą. Najpierw czyszczą to ze wszystkich błon i tym podobnych rzeczy. Mają codziennie dostawy świeże, już mają praktykę i lata, to wiedzą, ile im trzeba tego mięsa, także tam im praktycznie mało co zostaje, bo w większości to już jest stali klienci. I dostają tą świeżą wołowinę praktycznie codziennie. I mielą u siebie. I ten burger jest całkiem inny w smaku. Jest soczysty, jest intensywny. Sosy są wszystko autorskie. Czyli oni te sosy sobie powymyślali. Niektóre są, powiedzmy, tak jak ze wszystkich tych popularnych, czyli również takie są, ale w większości mają autorskie. Wszystkie sosy, nie mają kupnych sosów. Wszystkie sosy robią na miejscu. Dlatego z tego, co tam opinie czytałem i z opowiadań znajomych, wiem, że ludzie wracają do nich. A dlaczego się wraca gdzieś? No, że było dobrze, nie? Wracamy dlatego, że było dobrze. No i to jest racja. Dlatego polecam Państwu bardzo to miejsce. Państwo też wykończyli wewnętrzne w pewien sposób taki nieszablonowy. Ale cóż będę opowiadał. Zapraszam Państwa do oglądnięcia, cośmy tam zastali. Państwo ocenicie. Proszę bardzo. Kiedy dzień powoli budzi się, słońce maluje miasto swe. Jest takie miejsce, dobrze znam, gdzie zawsze wracać ochotę mam. Zapach pizzy niesie wiatr, burger czeka tu od lat. Uśmiech ludzie, dobry czas, to miejsce woła właśnie nas. Spotkajmy się w garażu dziś, niech płynie czas, nie liczy się nic. Pizza gorąca, burger jak sen, tu każdy zwykły dzień jest jak weekend. Spotkajmy się w garażu znów, przy jednym stole, dla wszystkich jest luz. Dobczyce mają swój mały raj, tu chcesz
się wracać raz po raz. Wieczór cicho rozświetla blask, przy stolikach śmiech i gwar. Dobre chwile zostają w nas i jeszcze jeden zamawiasz smak. Spotkajmy się w garażu dziś, niech płynie czas, nie liczy się nic. Pizza gorąca, burger jak sen, tu każdy zwykły dzień jest jak weekend. Spotkajmy się w garażu znów, przy jednym stole, dla wszystkich jest luz. Dobczyce mają swój mały raj, tu chcesz się wracać raz po raz. Więc jeśli kiedyś spotkasz głód, albo po prostu dobry humor i luz, w Dobczycach adres dobrze znasz, w garażu zawsze czeka ktoś z nas. No i tak, szanowni państwo, tak to wygląda, to byśmy zastali. Proszę, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na aranżację. No, można zrobić coś z niczego? Można, no jest super, naprawdę. I jeszcze raz, to jest wszystko dla was. Ja wiem, że każda firma powie, a my też ciężko pracujemy. My też w pocie czoła robimy dla was potrawy. Dobra, zgadza się, ale są miejsca wyjątkowe i do takich właśnie należy to miejsce. Garaż Burger z pizzą też w Dobczycach na ulicy Jagiellońskiej 13. Proszę zauważyć, jaki jest numer 13. Oby im przyniosł szczęście. Doceniajmy takich ludzi, doceniajmy. Piętnujmy tych, co idą na łatwiznę, bo są tacy, żeby tylko drożyzna, żeby napchać kabzę. Nie idźmy tą drogą. Popierajmy tych i wspomagajmy tych, doceniajmy, którzy naprawdę się starają, bo ceny nie mają strasznie takich wielkich znowu, bo są przyzwoite ceny. Ważne, żeby w życiu nie chochlą, a łyżeczką, powolutku i się dojdzie do czegoś. Pracowitość, staranność trzeba nagradzać. Nagródźcie ich tym, że ich odwiedzicie. Ocencie sami, jak u nich jest. No ale żeby ocenić, to trzeba być i stwierdzić to z autopsji, jak tam jest. Także do zobaczenia w garażu. Spotkajmy się w garażu, tak jak słowa piosenki. A jeżeli chcecie państwo również mieć taką muzyczną wizytówkę od nas, waszego miejsca, piszcie śmiało, przyjedziemy, zrobimy. Najpierw coś zjemy, oczywiście zapłacimy. My tego nie robimy dla pieniędzy, my robimy to dla państwa. Po prostu doceniając państwa trud, państwa pracę, chcemy to rozpowszechniać. Nie każdy wie o takich miejscach. Ja też nie wiedziałem o wielu miejscach, które państwu już przedstawiliśmy. Teraz już mogę z ręką na sercu powiedzieć, że te, które na naszym kanale polecamy miejsca, są naprawdę sprawdzone. Są sprawdzone. My jadąc gdziekolwiek, najpierw weryfikujemy opinie innych, potem sami przyjeżdżamy, konsumujemy, nie mówiąc kto co zacz, i dopiero po tym wszystkim, jeżeli ocenimy na nasz smak, każdy ma inny smak. My akurat polecamy to, co nam smakuje, ale myślimy, że nie jesteśmy z innej gliny, tylko z takiej samej i w sumie, jeżeli coś nie jest niesamowicie przesolone albo w innym kierunku jest maks i ekstremum, no to wszyscy mamy tak samo. Jeżeli jest to wypośrodkowane, smaczne, to możemy to polecić, prawda?
No, także jedźcie tam i zjedźcie tam i zobaczycie, jak jest, a potem nam napiszecie, czy mieliśmy rację, czy to był wybryk natury z naszej strony. Powtarzam, robimy wizytówki wszystkich miejsc bezpłatnie. Chcemy polecać tych, co faktycznie robią dobrze, zwłaszcza, że jest lato. Teraz jakaś wiadomość była wczoraj w jednym z miejsc, gdzie mieliśmy realizować taką wizytówkę muzyczną i zrezygnowaliśmy, bo byliśmy tam i nam nie odpowiadało za bardzo i okazało się, że było tam wycieczka szkolna i się dzieci coś tam potruły. Także, tak jak mówię, my to sprawdzamy najpierw, potem dopiero realizujemy to dla Was. A wszystkich chętnych, którzy by chcieli, żebyśmy, powtarzam jeszcze raz, pokazali ich miejsce, zapraszamy do kontaktu, przyjedziemy, zrobimy o Was też taki film. Szanowni Państwo, no przechodzimy teraz do kolejnej części, czyli absurdy naszego życia. Bardzo proszę, dzwońcie Państwo, linia jest otwarta, zadzwońcie, powiedzcie, co Was boli, co Was spotkało. Przypominam, najlepszy absurd miesiąca to jest 300 zł. Może nie mnóstwo kasy, ale się przyda, nie? Przyda się. Nawet na weekend gdzieś skoczyć. Przynajmniej będzie na paliwo, to chociaż drogie jest, nie teraz ostatnio, ale nie ma sprawy. Powinno się udać coś zatankować. Drodzy Państwo, jedziemy z jakąś muzyką teraz, no bo poczekamy jeszcze na kogoś. Może ktoś zadzwoni. Zabieram Państwa muzycznie teraz na co? No na zabawę wiejską. Jesteśmy teraz gdzieś pewnie na wczasach w różnych regionach. No pewnie są jakieś zabawy. No to jedziemy na zabawę. No to lecimy! Hej! Hej, hej, hej! Na wsi orkiestra już w rytmie gra. Pod sceną tańczą chłopaki dwa. Sołtys po skokach prowadzi lud, a w sercach radość do życia cud. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra. Akordeon śpiewa, klarnet mu wtóruje, saksofon w rytmie duszę maluje. W kręgu tańczą wszyscy jak jeden dom, bo wspólny śpiew niesie folkowy ton. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w serca gra. Śmiech się unosi, a drży cały stół, a w sercu radość to życia sól. Tańczą sąsiedzi, śpiew niesie się w dal, bo wiejska zabawa jak wspaniały bal. Hej, 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 śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, 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 zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w sercach gra.
niech płynie dźwięk, niech każdy poczuje ten taneczny kręg. Od rana do nocy niech niesie się ton, pośpiewa dziś razem cały nasz dom. Hej! Hej, hej, hej! Śpiewajmy wraz, niech echo się niesie daleko w las. Hej, hej, hej! Zabawa trwa, wiejska orkiestra nam w serca gra. Hej! Hej! Witajcie, lecimy z tym! Wszyscy razem! Hej, 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 hej! Hej! Hej, hej! Hej, hej, dziewczyno, co powiesz na party? Chodź, chodź, to nie są żarty. Biegniemy razem na klepisko, zaczniemy nasze swojskie disco. Bas już dudni pod stodołą, gwiazdy kręcą się nad głową. Nie ma planu, nie ma spiny, tylko śmiech i dobre miny. Nie ma planu, nie ma spiny, buty w błocie, serce w niebie. Ta noc tańczy sama z siebie. Hej, raz i dwa, wiruje świat, ręce w górę, nie chcę spać. Hej, hop i klap, do białego rana, swojskie disco nie do stania. Hej, raz i dwa, śpiewa wieś, kto tu stoi, chory jest. Hej, hop i klap, bez gadania, swojskie disco. Swojskie disco. Hej, hej, hej. Hop, hop. Hop, hop. Siano pod nogą, księżyc jak żar. Stary traktor robi basudar. Sąsiad już tańczy na beczce po piwie. Krzyczy, hej ludzie, tu się żyje. Płonie ognisko, iskry do nieba. Każdy tu tańczy, bo tak trzeba. Nie ma ciszy, nie ma tła, tylko nasza wieś co gra. A my dalej w rytmie, coraz głośniejszy. Stodoła dudni jak klub o świcie. Tu się imprezy nie kończą skrycie. Babcia przyniosła słoik ogórków. Jedzcie dzieci, macie wzórku. Śmiech się niesie aż po las. Swojskie disco, nasz złoty czas. Hej, hop i klap, do białego rana. Swojskie disco nie do stania. Hej, raz i dwa, śpiewa wieś.
No i tak. Tośmy byli na wiejskiej zabawie i na disco. Super sprawa. W międzyczasie właśnie też poprzednio nie włączyłem sobie mikrofonu, czyli jest ok. Ten gościu, co się pokazuje tak tutaj momentami, to wiecie kto to jest? To jest skarbnik i on chyba czyha na tą kasę, która tutaj jest do wygrania. Nie wiem, czy on pilnuje, czy chce za przeproszeniem podprowadzić. Będziemy na niego uważać. A tak jak mówię Państwu, proszę Państwa, no jest te 300 zł i to, co mnie nie było słychać przez mój błąd, to mówiłem, żeby dzwonić, bo na weekend na paliwo się przyda, zwłaszcza przy tych cenach, a to wcale ta kwota nie będzie rosła, bo ja nie jestem bankiem i odsetek tutaj nie ma, a nie liczcie na to, że Wam tutaj coś jeszcze podrośnie. A może być, nie daj Bóg, gorzej, bo widzicie, co się dzieje. Wolałbym nie, ale trzeba korzystać, póki dają. No dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. Szanowni Państwo, proszę, będziecie oglądać niektórzy ten przekaz później z nagrania. Dajcie znać swoim znajomym, że coś takiego jest. Może będą chcieli wziąć udział w takiej zabawie z nami. Także bardzo prosimy wszystkich o subskrypcję, o łapki w górę. To daje nam, że tak powiem, siłę do działania i pokazuje, że jest sens to robić. My i tak będziemy robić to, czy by była jedna osoba na live, czy dwie, bo nawet dla jednej osoby opłaca się to robić w sensie niematerialnym, ale że ta osoba może z czegoś tutaj skorzystać. Bardzo prosimy. Do tej pory oglądało nas w sumie kanał, jest to 5. live, 4800 osób. To jest bardzo dużo, bardzo dużo. Wie o naszym kanale tyle, 4800. Subskrypcji mamy 22. Mam nadzieję, że po każdym live'ie będzie przebywać chociażby po jednej, dwie osoby. Prosimy Państwa bardzo o rozpowszechnianie. A Państwa, którzy prowadzą jakieś biznesy, czy restauracje, czy bary, czy jakieś inne rzeczy, no dzwońcie, piszcie do nas, przyjedziemy, zrobimy o Was wizytówkę muzyczną, żeby 4800 ludzi będzie to widzieć. Tak? Możecie sobie to sprawdzić na naszym kanale, bo tam można statystyki chyba nawet obejrzeć, ile tego jest. Dobra, szanowni Państwo, ostatnia piosenka i będziemy zbliżać się do końca. Zapraszam serdecznie jeszcze, może się ktoś zdecyduje w czasie tej piosenki zadzwonić i porozmawiać na dowolny temat. Może być absurd, może być coś innego. Serdecznie Państwa zapraszam do aktywnego udziału. Gramy coś dla Was. Tak, to ten moment. Tylko ty i ja na fali. Słońce już nisko, a my wciąż tu. Wokół nas piasek i zapach błękitu. Nie szukaj słów, nie szukaj już tchu. Ta noc nie zna granic, nie zna limitu. Krok po kroku zmieniamy ten dystans. W twoich oczach widzę, że to czysta iskra. Daj mi być bliżej, jeszcze ten raz. Niech płynie rytm, niech stanie czas. Biodra się kręcą, serce chce bić. Tylko tak dzisiaj, naprawdę chcę żyć. Mamacita, baila, baila.
obrazku gra nasza nuta. Zapomnij o wszystkim, co było jutro. Ruchy jak ogień, noc nas otula. Cała ta plaża dzisiaj się buja. Powolny ruch, przyspieszony puls, wszystkie bariery obracamy w kurz. Tylko ten beat, tylko ten stan. Najlepszy wieczór jaki dziś mam. Daj mi być bliżej. Jeszcze ten raz, niech płynie rytm, niech stanie czas. Jądra się kręcą, serce chce pić. Tylko tak dzisiaj, naprawdę chcę żyć. Jeszcze bliżej. Tylko ty i ja. Tylko ty i ja. No i super. Tylko ty i ja. No, wygląda na to, że właśnie tak jest. Dwie osoby i ja oglądają teraz. No to jest tylko ty i ja. No zgadza się. Ale ja się wcale tym nie przejmuję. Jedziemy dalej. Szanowni Państwo, dla osób, które oglądały nas teraz, bo widzę, że są takie, i dla osób, które będą zapis oglądać, serdecznie dziękuję. Zapraszam do subskrybowania. Będziecie na bieżąco informowani przez YouTube'a, co będzie się działo. Serdecznie zapraszam do lajków. Na przyszły raz prawdopodobnie, bo zaczęliśmy już realizować taki film poradnikowy z kolei dla osób, które z lotniska w Balicach będą się wybierać do Wieliczki. Chcemy pokazać, że nawet nie tylko te, co na lotnisko, ale te, co z Krakowa, bo też zrobimy to. Kraków jest bardzo dobrze skomunikowany z Wieliczką. Pociąg ma kilkanaście stacji w samym Krakowie. Pociąg jadący z Balic do Wieliczki, z lotniska w Balicach do Wieliczki. Nieraz nie ma sensu ciągnąć samochodu do Wieliczki. Nie ma sensu szukać parkowania, płacić za to parkowanie. Pociąg klimatyzowany, wszystko, nie przejmujecie się niczym, oglądacie sobie. Dojazd z Krakowa do Wieliczki 23 minuty. Samochodem wątpię, żebyście w tym czasie dojechali, a z pociągu do kopalni jest dosłownie 200 metrów. Bez stresu, komfortowo. Naprawdę warto rozpatrzyć taką alternatywę. Będziemy to przygotowujemy, będziemy to chcieli na przyszły tydzień pokazać Państwu, objaśnić, a za dzisiejszy dzień serdecznie Państwu dziękuję. Miło mi było znowu parę słów Państwu powiedzieć o różnych rzeczach, poddać pod rozwagę i pod no, może alternatywę wybierzecie Państwo właśnie moją i zastosujecie się do tych podpowiedzi. Jeżeli nie, przynajmniej poznaliście Państwo, jakie są inne rozwiązania. Na dzień dzisiejszy serdecznie dziękuję. Również będę dziękował i dziękuję tym osobom, które z zapisów będą oglądać. Jeszcze raz proszę o subskrypcję, o łapki w górę. To pomaga. Oby nie było tak gorąco. Życzę dużo zdrowia. Pijcie dużo wody, żeby się nie odwodnić. Jeden już, tak jak mówiłem poprzednio, tu mi napisał, że się odwadnia i musi iść gdzieś tam do jakiegoś sklepu, co sprzedają jakieś tam dziwne trunki. To nie na tym rzecz polega. Woda gazowana i niegazowana, niegazowana i niegazowana. Żadnych innych na takich upałach jak były, a podobność mają być równie duże upały nadchodzą. Także trzymajcie się, no nie będę mówił ciepła, bo to będzie gorąco, ale trzymajcie się w zdrowiu, w chłodzie i nawodnieni dobrze. Żegnam się, szacunek dla Was, wszystkiego dobrego. Do następnego razu, do zobaczenia.